Cześć. Pamiętasz iDraka? Ostatnio wspomnieliśmy o tym, jak zaktualizować licencję do wyższej wersji, a także jak zresetować hasła użytkowników. Linki do poradników znajdziesz w opisie. Dziś pokażę Ci, jak przy pomocy iDraka łatwo zaktualizujesz Twój serwer. Zostań ze mną przez następne kilka minut i zobacz, że zarządzanie serwerem nie musi być skomplikowane. Zaczynajmy. Dla przypomnienia, iDRAC jest specjalnym, wbudowanym systemem operacyjnym dla serwerów Dell PowerEdge, dzięki któremu możesz zdalnie zarządzać swoim serwerem bez potrzeby fizycznego dostępu do niego. Serwery, jakby banalnie to nie brzmiało, to symbioza sprzętu i oprogramowania. W dzisiejszych czasach oprogramowanie stale ewoluuje. Aktualizacje dostarczają nie tylko poprawki błędów, mogą zwiększyć także możliwości, a dzięki optymalizacjom lepiej wykorzystać sprzęt. iDRAC posiada własny mechanizm aktualizacji, który pomaga nie tylko w aktualizacji iDRACa samego w sobie, ale także kart sieciowych, kontrolerów RAID, oprogramowania dysków twardych czy innych komponentów. Dzięki temu możesz utrzymać serwer w stanie up-to-date bez większego kłopotu. Jak zatem sprawdzić, czy na Twój serwer czekają jakieś aktualizacje? Zaloguj się do iDRACa na Twoim serwerze. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz jego adres. W moim przypadku to 192.168.1.193. Jeśli nie pamiętasz adresu do kontrolera albo nazwy lub hasła użytkownika, rzuć okiem do naszego poradnika o resecie haseł. Link znajdziesz w opisie. Przejdź teraz do zakładki Maintenance i System Update. Jeśli się przyjrzysz, zobaczysz trzy zakładki: Manual Update, Automatic Update i Rollback. My skupimy się na zakładce Manual Update, przynajmniej na początku, abyś mógł dokonać aktualizacji samodzielnie. Dzięki temu masz większą kontrolę nad rzeczami do aktualizacji. Zobaczysz, jaki komponent może być zaktualizowany i wybrać, co chciałbyś zaktualizować. Druga zakładka, Automatic Update, pozwala na stworzenie harmonogramu sprawdzania i instalacji aktualizacji. Zakładka Rollback pozwala natomiast w przypadku jakichkolwiek problemów wycofać aktualizację komponentów do stanu sprzed aktualizacji. Jest to przydatna zakładka, o której z przezorności warto pamiętać, czy mamy nadzieję, że nie będziesz musiał z niej korzystać. Wróćmy na chwilę do zakładki Manual Update. Dla opcji Location Type domyślnie ustawiona jest wartość local. Przydaje się ona w wariancie, jeśli pobrałeś aktualizację samodzielnie np. ze strony Dell. Wtedy za pomocą opcji Wybierz plik wskazujesz ściągnięty plik i klikasz przycisk Upload. Potem możesz wskazać i zainstalować aktualizację. My jednak skorzystamy z bezpieczniejszej i wygodniejszej opcji. iDRAC samodzielnie sprawdzi w internetowej usłudze Della, czy są dostępne dla serwera nowe aktualizacje i pozwoli je zainstalować. W tym celu ustaw opcję Location Type na wartość HTTPS. Następnie zaznacz checkbox przy opcji Use Default Address. Dzięki temu w sekcji HTTPS Server Settings automatycznie wstawi się adres internetowy strony Dell, na której znajduje się baza aktualizacji. Kliknij teraz przycisk Check for Update. Proces sprawdzania może chwilę potrwać, ale kiedy się zakończy, możliwe do aktualizacji komponenty zobaczysz na dole strony w sekcji Update Details. Klikając plusik przy danej pozycji, zobaczysz, do jakiej wersji będzie zaktualizowany dany firmware. W sekcji Contents, jaka jest nazwa aktualizowanego komponentu, w Criticality, jak istotna jest dana aktualizacja. Prerequisites to ewentualne warunki do spełnienia oraz Status, w którym zazwyczaj jest Available, czyli możliwy do instalacji. Zaznaczmy teraz komponenty do aktualizacji. Na dole pojawiły się trzy przyciski: Cancel, jeśli chcemy się wycofać z dalszego procesu, Install and Reboot, czyli instalacja aktualizacji i natychmiastowy restart serwera, a także Install Next Reboot, czyli komponenty zaktualizują się dopiero przy następnym restarcie serwera. Jest to bezpieczna opcja, kiedy nie możesz sobie aktualnie pozwolić na restart serwera. Wtedy pakiety zaktualizują się dopiero, kiedy takowy restart się wydarzy. I teraz ważny punkt, o którym warto ponownie przypomnieć. Jeśli z jakiegoś powodu po aktualizacji konkretnego komponentu lub komponentów widzisz komplikacje, warto zajrzeć do zakładki Rollback.
tej zakładce można przywrócić zaktualizowane komponenty do poprzedniej, stabilnej wersji sprzed aktualizacji. Wystarczy wybrać tutaj konkretny komponent, jaki chcemy cofnąć i kliknąć przycisk Install. I to wszystko. Jak widzisz, aktualizacja serwera nie musi brzmieć skomplikowanie. iDRAC to potężne, a jednocześnie łatwe w użytkowaniu narzędzie. Ten poradnik nagraliśmy przy pomocy serwera Dell T340 mającego iDRAC 9 na pokładzie. Jeśli również chciałbyś skorzystać z iDRAC'a lub zmienić obecny serwer na nowszy, zapraszamy do naszego sklepu getprice.pl, gdzie znajdziesz serwery Dell z serii PowerEdge i skonfigurujesz je prosto pod swoje wymogi za pomocą wygodnego konfiguratora. Link w opisie. Tymczasem, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące iDRAC'a lub interesuje Cię konkretna kwestia związana z serwerami, daj znać w komentarzu. Do usłyszenia. Cześć.